Cześć, witajcie, a raczej willkommen. Jesteśmy w Szwecji. Witam się z wami prosto z mroźnej Szwecji. Znajdujemy się ogólnie na górce. Szczerze wątpiłem w istnienie tego miejsca, bo było zaznaczone na mapie po prostu na środku niczego. Szlaki są gdzieś dookoła, ale bezpośrednio tutaj nie ma nic. Nawet jeśli jest wydeptane, to raczej latem. No a zima rządzi się swoimi prawami. Co gorsza, nie było tu żadnych śladów, także szedłem kompletnie na czuja przez głazowiska. Najważniejsze, że udało mi się tutaj dotrzeć. Jest to miejsce, w którym spędzę dzisiejszą noc. Wygląda dość przytulnie, nie ma śladów myszy. Luksus. Jest nawet miejsce na ognisko, kompletnie przysypane. Widać, że tego nikt nie używał od bardzo dawna. Teraz zobaczyłem, że jest tutaj tabliczka szwedzkich skautów. I faktycznie ma to sens, bo gdzieś tam w okolicy jest ich harcówka. Co to jest charakterystyczne dla rejonu północnej Europy, oprócz tego, że jest tutaj zimno i bardzo dużo śniegu, to porosty, które są wszędzie na drzewach. Tego nie ma w Polsce niestety. Zapoznajcie się ze skalą porostową, to będziecie wiedzieli, dlaczego powiedziałem niestety. Przybliżę tylko, że oddaje to jakość powietrza. U mnie w rodzinnych stronach porosty były bardzo długo, szczególnie na betonowym płocie. Jednak gentryfikacja okolic i po prostu rozrost sieci dróg zrobił swoje. I po porostach niewiele zostało. Tutaj z kolei możemy liczyć na różnorodność porostów naprawdę dużą. Te brody, sierść, która leży na ziemi, na śniegu, to sierść nie jest, tylko właśnie porosty, które spadają z drzew. Ale przechodząc do meritum, godzina jest 13, więc mam bardzo dużo czasu, żeby przygotować sobie tutaj miejsce do spania. Robi się jednak zimno, ja się zasiaduję, często gadam za trzech, no i umyka mi to, że po prostu moje ciało się wychładza. Problem mam na razie taki, że po prostu nie wziąłem ze sobą wody. Nie mam wody, nie mam zapasu wody, mam pół termosa herbaty. Pozwolę sobie chwilę odsapnąć, bo za mną jednak może nie jakiś długi przemarsz, ale z jakimiś 26 kg na plecach, głębokim śniegu i pod górkę, no można się troszeczkę zmęczyć.
Naszykowałem już trochę drewna. Oczywiście jeszcze trzeba będzie to pociąć. No przynajmniej tak, żebym był w stanie to włożyć do tej starej felgi. Nie ukrywam, troszeczkę małe jest to palenisko. Naprawdę ciężko tutaj będzie palić w taki sposób, jak ja lubię najbardziej, czyli ukroić właśnie jakiś konkretny kawałek drewna, rzucić go na ogień i powolutku dosuwać. No i przy chwili wolnego chciałbym Wam powiedzieć kilka słów o subtutach, jakie mam, bo używam ich już kilka lat. Miałem je na wielu wyprawach i naprawdę zawsze, ale to zawsze dają radę. Są to subtuty Trackmates, które mają membranę dry. Faktycznie nie zapacam się w nich zbytnio, a co najważniejsze, nie spadają mi. Są po prostu wygodne, nie czuć ich na nogach. Na spodzie jest wzmocniony materiał, to co mi właśnie odpowiada, jak gdzieś nieraz przetrę nogą o kamień czy jakiś kawałek drewna, nic się z nimi nie dzieje. One naprawdę wyglądają jak nowe, zresztą jak widzicie. Są naprawdę pancerne, a przy tym nie za ciężkie. Od frontu są zapinane na suwak, rzep i guziki, więc nic tam nie wpada. Używam sporo produktów Trackmates. Linki do nich rzecz jasna macie w opisie. Jeśli chodzi o stosunek jakość do ceny, to są naprawdę bardzo dobre. Nie mogę już odwlekać momentu rozpalenia ogniska, bo po prostu nie mam nic do picia. Płynów mi zostało niewiele, dlatego teraz rozpalę ognisko i sprawdzimy, jak te porosty się palą, bo wydają się bardzo suche, trochę jak siano. Podobno lekko zwilżone, świetnie służą jako papier toaletowy. Tego nie sprawdzałem. Użyję zapałek survivalowych Packera. Bardzo je lubię właśnie używać do tego rodzaju rozpalania, gdy potrzebny jest duży płomień, by rozpalić duże gałązki świerkowe w tym przypadku. Po prostu płomień jest na tyle duży i długotrwały, że mam pewność, że to wszystko się rozpali. Nie ma co się oszukiwać, zapałki sztormowe powinny być wyposażeniem w ekwipunku niemalże obowiązkowym, szczególnie na jakichś dłuższych wyjazdach, bo nawet jeśli się zamoczą, gdzieś wpadną w śnieg czy coś, wystarczy zdmuchnąć i będą działać. Oczywiście energia cieplna to nie jedyna, jakiej potrzebuję. O ile sam telefon mogę włączyć na tryb super oszczędzania i wytrzyma mi on ze 2 dni pewnie, tak sprzęt do nagrywania już taki fajny nie jest. Szczególnie na mrozie. Przed chwilą na aparacie miałem 3 kreski baterii, teraz jest 1, więc jest to kwestia kilkunastu minut pewnie, zanim bateria siądzie. No ale niestety skrajne temperatury jeńców nie biorą, szczególnie w przypadku baterii litowo-jonowych. Dlatego chciałem Wam pokazać moje rozwiązanie na tą wyprawę. A teraz mam powerbanka BioLite. Dość poręczny jak na 20 000 mAh. I co najważniejsze dla mnie, działa w temperaturach od minus 20 do plus 40. Mogę go bez problemu odpalić, podłączyć baterię do aparatu do ładowania i działa. Dzisiaj będzie troszeczkę bardziej sprzętowo, bo po prostu sponsorem jest firma Packer, polski sklep, który działa od 30 lat i ja sam z nimi współpracuję już od dłuższego czasu i bardzo sobie tą relację cenię. Z tym sprzętem mam gwarancję tego, że mogę spokojnie siedzieć 3-4 dni w lesie, nawet stąd nie wychodzić, a energię będę miał.
Prawdę mówiąc, mam nadzieję, że warunki będą łaskawe, nie przyniosą mi wiatru, który z tej chatki, z bardziej szałasu, zrobi wędzarnię. No bo tak też się może stać niestety. Muszę dociąć jeszcze trochę kawałków, bo chcę zrobić dużo żaru, żeby po prostu mieć pewny ogień, o który się nie będę musiał martwić. Wydaje mi się też, że nie ma jakoś specjalnie sensu, żebym zwlekał z rozstawieniem miejsca do spania, bo im szybciej to zrobię, tym szybciej będę miał to z głowy, a mogę liczyć też na to, że w jakimś stopniu mi tam odparuje nadmiar wilgoci. Myślę, że po rozstawieniu obozu też będę mógł się wziąć za przygotowywanie posiłku i wody. Jest tutaj strasznie dużo śmieci, a ja nie chcę ryzykować przebiciem materaca, bo to byłby dla mnie strzał chyba bardziej w głowę niż w kolano. Dlatego, by zwiększyć bezpieczeństwo, rozłożę namiot. Rozłożę go jako taką warstwę ochronną po prostu. No i jako materac mam najcieplejszy materac zdmuchany na świecie, tak mi się wydaje. Jest to materac Thermarest X-Term. Jak widzicie, środek ma wyłożony folią NRC, czy czymś w tym rodzaju. Mój konkretny model jest poszerzony. Lubię się dobrze wyspać. Waży 440 gramów, no a jego R-value to 7,3, czyli bardzo, bardzo dużo. Jest to niewątpliwie sprzęt z najwyższej półki. Nic lepszego obecnie nie ma. W końcu nie muszę kombinować z materacami letnimi czy jesiennymi. Jak wyglądał mój system do spania w zeszłym roku, to możecie zresztą sami zobaczyć. Komfort, jaki daje ten materac o grubości niemalże 8 cm, to jest po prostu kosmos.
Jeśli zbieracie śnieg na wodę, to polecam Wam robić to z jednego pułapu. To znaczy, musicie wybadać, w którym miejscu ten śnieg musiał napadać w jakiejś większej ilości, bo to oznacza, że po prostu w tym miejscu będzie najmniej paprochów. Nie miały one czasu spaść w trakcie, gdy śnieg pruszył i sypał. No na górze zawsze coś będzie, więc od razu tą górną warstwę bez pardonu zgarniacie na bok. Następnie resztę z jednego pułapu wrzucacie. Macie wówczas pewność, że za wiele brudu tam nie wpadnie. Cóż, ja mam tutaj litr gorącej wody, także mogę się tym ogrzeć na spokojnie, jeśli mi ognisko nie wystarcza. Ale jak widzicie, trochę żarą udało mi się wykreować. 4 pokaźnej wielkości obałki się dobrze palą, dlatego to raczej problemem nie będzie. Teraz nabiorę jeszcze trochę śniegu, bo oczywiście w wodzie śnieg rozpuszcza się najszybciej. Jak wrzucicie śnieg po prostu do kubka, no to będzie to trwało znacznie dłużej. Ja zawsze sobie zostawiam właśnie dlatego wodę. Ja przejdę do przygotowywania posiłku, bo mamy godzinę niemalże 16. Dlatego przydałoby się coś zjeść dzisiaj oprócz marnego śniadania. Na dzisiaj zaplanowałem, bo raczej nie przygotowałem, kotbular. Nie pamiętam jak to się czyta, ale coś takiego. Są to zwykłe klopsiki z Ikei. Być może nawet będą gorsze, bo są z paczki. Ja prawdę mówiąc nie rozumiem zachwytu tym daniem. Szwedzkie pulpety są znane na całym świecie, a mam wrażenie, że smakują jak zwykłe pulpety. Ale dam im jeszcze jedną szansę. Może w takich warunkach przypadą mi do gustu nieco bardziej. Oczywiście wszystkie produkty zakupiłem po konsultacji z paniami w sklepie. Szwedkami rzecz jasna, żeby się upewnić, czy aby na pewno będą to szwedzkie potrawy. No, w jakimś stopniu będą na pewno. Kupiłem do tego sos. Okazuje się, że 3-pak. Prawdę mówiąc, bardzo nie chcę brudzić swojej fajnej, ceramicznej, leciutkiej patelni i po prostu jej obsmolić od spodu. Bardzo tego nie chcę. Dlatego spróbuję przygotować wszystko w jednym garnku. Jako że kotbular jest już gotowy do spożycia, to pozostało mi tylko ugotować ziemniaki. Postaram się to połączyć i zrobić takie bełty trochę. Nie będzie estetycznie, ale przynajmniej będzie smacznie. Otworzyłem już saszetkę z sosem i podjąłem decyzję. Jednak użyję tej patelni. Pobrudzi się i obkopci, ale ja przynajmniej będę miał ciepły posiłek. Jednak jak wystawiłbym ziemniaki, bo tak początkowo chciałem, żeby przerzucić tu ziemniaki, później zrobić sos i zagrzać w nim pulpety, zeszłoby się dość długo, a ja nie mogę czekać. Niestety wszystko marznie, jeśli nie jest tylko w ognisku. Swoją drogą ziemniaki mogę już wyjąć. Wody oczywiście nie będę odlewał, żeby jak najlepiej utrzymały temperaturę. Mam tutaj nalać 1 decylitr wody, czyli rzecz jasna 100 ml. Nie wiem jak to odmierzę. Mam zakrytą miarkę taśmą. Zrobimy to rzecz jasna na oko. Problem w tym, że woda miała być zimna, a ta jest jeszcze ciepła, więc muszę dorzucić troszkę śniegu. Ok, to powinno załatwić robotę.
A patelnia, którą wziąłem na wyprawę, to patelnia ceramiczna MSR. Tak, to ta firma, co robi dobre kuchenki. No i słuchajcie, waży tylko 190 gramów. Właśnie czegoś takiego szukałem. I faktycznie ta powłoka jest genialna. Smażyłem wczoraj łososia na minimalnej ilości oliwy i nawet troszeczkę nic nie przywarło. Po prostu ślizga się po patelni. No i widać to, bo mój sosik zaczyna się robić gęsty i wszystko się ładnie ze sobą podgrzewa. I powiem wam już, że sos, pomimo tego, że jest kupny, smakuje naprawdę nieźle. Wstawiłem jeszcze na chwilę ziemniaki. Niech się też podgrzeją, nie zaszkodzi im. Sprawdzę, czy są miękkie. O, raczej wątpię, żeby nie były. A nie. Jeszcze przydałoby się je podgotować. Dobrze, że je wstawiłem. Jako prowizoryczny stół postawiłem sobie po prostu kawałek drewna. To jest niesamowite, bo zrobiłem kilka ujęć. Jeszcze chwilę temu całe to jedzenie wrzało, a teraz jest po prostu ciepłe. Jest dobre do jedzenia. Będąc szczerym, bez sosu byłoby to zapewne nie do zjedzenia. Byłoby strasznie suche. De facto sos, którego użyłem, zabarwia całość w taki ciekawy sposób. I chociaż ten proszek, pomimo wątpliwej formy, nie napawał nadzieją na pewno, że będzie dobry, tak okazało się, że sos jest naprawdę fajny. Szwedzkie klopsy oczywiście byłyby lepsze, gdybym je zrobił sam, albo po prostu zjadł je od jakiejś Szwedki, która od lat już je przygotowuje. Natomiast to, co mówię zawsze, głód jest bardzo dobrą przyprawą i po całym dniu łażenia z naprawdę ciężkim plecakiem w głębokim śniegu, dodatkowo trochę pod górkę, dość górzysty jest tutaj teren, no słuchajcie, smakuje wszystko. Teraz mogę już palić ognisko naprawdę intensywnie. Wcześniej starałem się po prostu tego nie robić, żeby móc jakoś sprawnie gotować. Teraz już nie potrzebuję sprawnego gotowania. Ładuję drewna ile się da, żeby się tutaj ogrzeć przy ognisku jak najbardziej. Zapomniałem powiedzieć o najważniejszej rzeczy w tej patelni, którą jest dla mnie składana rączka. To wyjątkowo dobrze składana, bo można ją jednocześnie wyjąć, jak i schować do środka, czego wam teraz nie pokażę, bo jest jedzenie. Ale sprawia to, że patelnia jest bardzo prosta w transporcie. Przygotuję sobie kilka kawałków drewna. W sumie potnę to wszystko, ale po prostu na takie solidniejsze fragmenty. Nie chcę tego po prostu robić na raty. Ułożę sobie taki stosik. Wypalę wszystko dzisiaj. Na ile mi starczy, zobaczymy. Mam nadzieję, że do momentu, w którym pójdę spać, zagrzeję sobie termofor, zrobię herbatę do termosu i po prostu będzie mi już wtedy wszystko jedno, czy ten ogień się będzie palił, czy nie.
Póki jestem jeszcze na nogach, to przygotowuję śnieg, żeby mieć po prostu jak najwięcej wody. Jutro z rana zamierzam ruszyć szybko, by dotrzeć po prostu do kolejnego miejsca. Byłbym zapomniał, deser po posiłku musi być. Zostało mi trochę herbaty w termosie z rana. No i do tego słynna szwedzka czekolada. Tak patrzę i powiem wam, że przydałoby się zrobić tu porządek. Więc zanim sobie dam odpocząć, to jeszcze muszę ogarnąć to. Dzisiejsza noc może być zimniejsza niż ta poprzednia. Tym bardziej, że jestem na wzniesieniu. Odkrytej przestrzeni jako tako tu nie ma. Drzewa są jednak bardzo przerzedzone, więc one jakoś specjalnie powietrza nie zatrzymują. Cóż, najwyżej tak jak ostatnio po prostu wrzucę sobie 1 czy 2 ewentualnie ogrzewacze chemiczne do śpiworu. Moim celem, zanim się położę, jest napełnienie wszystkich pojemników wodą. Chcę mieć pełen termos gorącej herbaty i pełen bidon, no też gorącej wody. Dorzuciłem do ogniska drewna tyle, ile byłem w stanie, tak żeby to mi się nie rozleciało jakoś w nocy. Zostały mi no de facto 2 kawałki. Tych listewek to tak za bardzo nie liczę. To powinno się palić tak przynajmniej z 1,5 godziny. Mi pozostało przebrać się w rzeczy do spania. Miejscówka tak na dobrą sprawę jest już gotowa. Wydaje mi się, że kolację sobie dzisiaj odpuszczę. Najadłem się tym obiadem dość solidnie. Jak coś, to mam jeszcze orzeszki, którymi będę mógł sobie dopchać trochę kalorii przed snem. No i cóż, szykuje się kolejna noc z temperaturą poniżej minus 10 stopni. Jaka była dokładnie, to się dowiem rano. Cóż, jakbym coś jeszcze robił, to będę was oczywiście powiadamiał. Ale na obecną chwilę życzę dobrze przespanej nocy sobie i wam. Dobranoc, do jutra.
Dzień dobry, mamy 7:10. Słońce zaczyna powoli wstawać, równie powoli jak ja. Wyjście ze śpiworu w takich warunkach to jest co najmniej bardzo nieprzyjemna rzecz. Szczególnie, że muszę założyć zmrożone ubrania. Może je sobie na początek wrzucę do środka, to mi się trochę zagrzeją. Pomimo tego, że nie miałem ogniska ani żadnego piecyka, nocka przespana dobrze, chociaż na granicy, bardzo na granicy komfortu. Nie ukrywam, że gdybym nie miał ogrzewacza chemicznego, to byłoby ciężko. Wykorzystałem drugą sztukę i była to bardzo słuszna decyzja. To jest akurat ogrzewacz do rąk firmy Thermopad i jest on o tyle fajny, że grzeje 12 godzin, więc na spokojnie wystarczy na noc. Zawsze warto coś takiego mieć w apteczce, nawet w lato, bo przy jakimś przemoczeniu taki ogrzewacz sprawi, że po prostu będziecie mogli zachować komfort termiczny. Nawet teraz, wyjmując ręce ze śpiworu, mogę sobie podtrzymać ten woreczek i ogrzeć sobie od niego ręce. Zakrywam sobie usta i nos, bo po prostu marzną. Było naprawdę zimno tej nocy. A co ciekawe, ten ogrzewacz chemiczny jest biodegradowalny. W ogóle nie wiem, czy wiedzieliście, ale ogrzewacze chemiczne nie są jednorazowe. To znaczy, można przedłużyć jego żywotność, bo jednorazowe to faktycznie są. Jeśli włożyłbym go teraz do worka strunowego i odessał powietrze z niego, to po prostu z czasem ogrzewacz przestałby działać, ostygłby, bo nie miałby po prostu tlenu do do kontynuowania reakcji chemicznej, która zachodzi w środku, i mógłbym go użyć ponownie, gdy po otworzeniu worka strunowego. No ja jednak tego nie będę robił, bo potrzebuję ciepła od niego. Tak jak mówiłem, dzisiaj raczej bez ogniska, ale mam herbatę w termosie i śniadanie zamierzam zjeść po prostu na zimno. Nocka oczywiście przespana nieźle jak na takie warunki, ale musiałem mieć zakrytą twarz non-stop, czyli spałem mniej więcej tak. Co mogę powiedzieć? Obudzić się w takich warunkach to jest coś niesamowitego. Śniadanie bardzo proste, a co najważniejsze bardzo szybkie w przygotowaniu. Kupiłem taki chleb, no można to nazwać chlebem. To jest coś bardziej w rodzaju krakersa, jednak bym powiedział. Do tego mam pastę, chyba z kawioru. Brzmi to tak bardzo górnolotnie, ale to była jedna z tańszych rzeczy w supermarkecie. Zastanawiam się w ogóle, czy mi to smakuje. Szwedka w sklepie mówiła, że to zjadłaby jako śniadanie. Ja naiwny jej uwierzyłem. Wierzcie mi, że nie mam jakichś wygórowanych potrzeb co do jedzenia. No ale bez herbaty to ja raczej tego nie przepchnę. Widzę jedno zastosowanie tego chleba. Pomimo tego, że całą noc i pół wczorajszego dnia spędził na takim mrozie, je się go tak jakby był w temperaturze pokojowej. I to właśnie zapewne dzięki temu, że nie ma wilgoci w sobie. Jeśli kupiłbym zwykły chleb, no to wydaje mi się, że mógłbym mieć problem ze zjedzeniem go teraz. Niezawodna czekolada wlatuje na deser, żeby dobić trochę kalorii, a ja ruszam w dalszą przygodę. Kolejny wspólny biwak dobiegł końca. Dziękuję wam za uwagę. Do patronów ta sama informacja co ostatnio. Mam nadzieję, że dotarły pocztówki. Teraz wypadałoby, żebyście je już mieli. No a ja nie zostawiam po sobie śladu. Oczywiście wypaliłem sporo śniegu, wytopiłem.
Ale mówię o tym, że nie namazałem tutaj mazakiem nic, nie wypaliłem zapalniczką i nie zostawiłem śmieci. Naprawdę cieszy to oko. Widać, że ta wiata ma już swoje lata, a de facto poza kartonem z gazetami zapewne do rozpalania, co swoją drogą nie jest najlepsze, bo one szybko łapią wilgoć, ale to już nie będę się zagłębiał. Jest tylko wyżłobione coś piłą na rogu i to jest zapewne data albo kto to zrobił. Nieważne, ja nie będę tego rozszyfrowywał. Po prostu dbajmy o takie miejsca. W Polsce też takie są, niestety nieporównywalnie mniej do tego, ile jest ich w Szwecji. A przypominam, że w Szwecji mieszka garstka osób w porównaniu do tego, ile mieszka w Polsce. Szanujmy takie miejsca, dbajmy o nie, a będą nam służyć bardzo długo. Dzisiejsza noc to było minus 12 stopni, stąd mogło być mi lekko zimno. No i cóż, jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę, za wspólnie spędzony czas. Dajcie znać, czy się podobało, czy chcecie jeszcze filmy ze Szwecji. No i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Zapraszam oczywiście do linków w opisie, o tym warto było wspomnieć. Linki do produktów, których używam. Jest też kod rabatowy, także korzystajcie śmiało. Wszystkie produkty, które Wam pokazałem, są przeze mnie przetestowane, sprawdzone. No i szczerze je Wam polecam. Dobra, rozgadałem się i trochę mi się zrobiło zimno. Ruszam w dalszą drogę, nie przedłużam już więcej. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę i do następnego. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć. Chcę mieć pełen termos gorącej Coś miałem powiedzieć? Nie wiem, chyba nic. Kotelbura, kotel gdzieś się może no bo nie oszukuję, nie w sensie wiesz. No wiesz. No i tym wujek pyta, czy będę w sobotę na urodzinach. Na razie jestem w Szwecji, ale raczej wrócę. Teraz już wypadało, żebyście je mieli. Teraz wypadałoby, żebyście je mieli. Nie zamierzam już po prostu... Nie chcę po prostu robić tak...